U progu lat 30. XX wieku Benito Mussolini należał do najbardziej rozpoznawalnych i podziwianych przywódców świata. Jego pozycja wydawała się niezachwiana, a faszystowskie Włochy przeżywały okres dynamicznego rozwoju. O duce z uznaniem wypowiadali się przedstawiciele wielu państw. W 1923 roku polskie władze odznaczyły go Orderem Orła Białego, a Winston Churchill nazwał go wielkim człowiekiem i wzorem dla współczesnych przywódców. Jak to się stało, że człowiek podziwiany przez świat stał się symbolem klęski własnego państwa? Jakie decyzje zaprowadziły go od szczytu chwały do całkowitego upadku? Zapraszamy na drugą część biografii włoskiego dyktatora. Mecenasem odcinka jest Krystian Dziarek. Złoty okres faszyzmu trwał do połowy lat 30. XX wieku. Państwo włoskie rozwijało się pod względem ekonomicznym, gospodarczym oraz militarnym. O prestiż Italii dbano zarówno w sferze kultury, jak i w sporcie. Pozycja Mussoliniego wydawała się niezachwiana, a Włosi autentycznie kochali swojego przywódcę. W tym czasie doszło jednak do kilku wydarzeń, które znacząco zmieniły charakter Włoch oraz wpłynęły na ich sytuację na arenie międzynarodowej. Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń było powstanie totalitarnego państwa w Niemczech, czyli III Rzeszy Adolfa Hitlera. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że przejęcie władzy przez nazistów zostanie w Rzymie odebrane pozytywnie. W rzeczywistości jednak faszyzm, postrzegany przez Włochów jako system w dużej mierze własny i specyficznie włoski, nagle zyskał poważnego konkurenta ideologicznego i politycznego. Oczywiście dostrzegano liczne podobieństwa między oboma władzami. Sam Hitler traktował początkowo Mussoliniego jako wzór. Dodatkowo nazistowskie bojówki wzorowały się na włoskich fasci di combattimento. Ponadto bardzo ważna była symbolika władzy oraz jednolite umundurowanie. Na tym jednak podobieństwa w istocie się kończyły. O ile włoski faszyzm przedstawiał się jako system autorytarny, ale akcentujący porządek i państwową opiekę, o tyle niemiecki nazizm od początku opierał się na skrajnym rasizmie, przemocy politycznej oraz systemie obozów koncentracyjnych, co nadało mu znacznie bardziej radykalny i destrukcyjny charakter. Początkowo Włosi spoglądali na swojego północnego sąsiada z bardzo dużym dystansem, o sympatii nie mogło być mowy. W tradycyjnym ujęciu Austria czy ogólnie żywioł germański były traktowane jako zaborca, jako agresor, jako wróg, a w żadnym razie przyjaciel. Tym samym Hitler przez długi czas nie był w stanie zbudować bliskich relacji z Mussolinim, a Włochy nie zawsze pozytywnie odnosiły się do próśb płynących z Berlina. W pierwszej połowie lat 30. kontakty te miały raczej charakter ostrożny i pragmatyczny, a Mussolini starał się zachować pozycję niezależnego lidera faszyzmu. W 1929 roku na łamach Il Popolo d'Italia napisano nawet, że Hitler jest faktycznie takim błaznem, jak o nim mówią. Sytuację zmienił dopiero 1930 rok, czyli to stopniowe dochodzenie nazistów do władzy, ta konieczność pogodzenia się, zaakceptowania, a nawet szanowania ruchu Adolfa Hitlera. Zdobycie i umocnienie władzy przez nazistów wymusiły na Włoszech konieczność zajęcia konkretnego stanowiska wobec północnego sąsiada. Choć początkowo antysemityzm oraz teorie o wyższości rasy aryjskiej mogły wydawać się Włochom obce, z czasem uznano, że Hitlera należy traktować jako poważnego partnera politycznego i przymknąć oko na część jego poglądów. Jednocześnie Włochy starały się utrzymać pozycję hegemona ruchu faszystowskiego, a nie młodszego, gorszego, słabszego kuzyna swojego północnego sąsiada. Tym samym podkreślano odrębność ideologiczną oraz doświadczenie ruchu Benito Mussoliniego. Na uwagę zasługuje fakt, że Italia od początku lat 30. prowadziła politykę, która w wielu kwestiach była odmienna od linii Niemiec. Rzym utrzymywał kontakty z zachodnimi demokracjami oraz wspierał kanclerza Austrii Engelberta Dollfussa, co było zdecydowanie nie w smak Hitlerowi. Il Duce zdecydował się jednak na pierwsze spotkanie z Hitlerem, do którego doszło 14 czerwca 1934 roku w Wenecji. Teoretycznie starano się mu nadać jak najbardziej uroczysty, a z drugiej strony jak najbardziej kontrolowany charakter. Rozmowy w Wenecji miały na celu przede wszystkim ostrożne rozpoznanie intencji Hitlera i określenie przyszłych relacji między Włochami a Niemcami, które w tamtym momencie pozostawały jeszcze dalekie od późniejszego sojuszu. Od pierwszych chwil spotkania dyktatorzy ewidentnie nie przypadli sobie do gustu. Przede wszystkim Mussolini był rozczarowany wizerunkiem, jaki reprezentował Adolf Hitler. Gdy ten wysiadł na lotnisku w Wenecji, doszło do zderzenia dwóch odmiennych stylów estetycznych i politycznych.
Delegacja z Mussolini na czele prezentowała się niezwykle oficjalnie i ceremonialnie. Duce miał na sobie galowy mundur ozdobiony licznymi odznaczeniami, a pozostali przedstawiciele włoskiej strony również byli ubrani w sposób podkreślający rangę wydarzenia. Tymczasem Hitler przybył w prostym płaszczu przeciwdeszczowym i kapeluszu, co kontrastowało z uroczystą oprawą włoskiego powitania. Według niektórych relacji Mussolini miał wówczas wyrazić swoje niezadowolenie, mówiąc do otoczenia "non mi piace", czyli nie podoba mi się, a następnie miał ironicznie stwierdzić, że Hitler wygląda jak hydraulik w przeciwdeszczowym płaszczu. Przez resztę wizyty Mussolini miał odnosić się do Hitlera w sposób dość powściągliwy, a miejscami protekcjonalny. Jedna z francuskich gazet relacjonujących spotkanie użyła natomiast określenia Adolf przed Cezarem, które wyjątkowo dobrze oddawało istotę sytuacji. Gdy 16 czerwca samolot z Hitlerem wzbił się w powietrze i wyruszył w drogę powrotną, Duce miał powiedzieć: ta gadająca małpa zasługuje na lekcję. W kolejnych latach relacje między Włochami a Niemcami stopniowo ulegały ociepleniu, co w dużej mierze wynikało z rosnącej zależności politycznej i militarnej faszystowskich Włoch od nazistowskich Niemiec. Czy Hitler zdawał sobie sprawę z chłodnych emocji, jakimi darzył go Benito Mussolini? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Warto też zauważyć, że nasza perspektywa jest dużo bardziej bogata. Sam Benito Mussolini w oficjalnych spotkaniach na pewno nie pozwalał sobie na zbyt wiele, a wraz z rosnącym uzależnieniem od III Rzeszy Niemieckiej przyzwyczajał się do swojego partnera i coraz bardziej go tolerował. Gdy 21 lipca 1941 roku Hitler prowadził jeden ze swoich słynnych monologów w kwaterze głównej, postanowił przywołać słuchaczom postać Il Duce. Jeśli ktoś szedł z nim przez Villa Borghese, wspominał Führer, i miał przed oczami jego głowę i rzymskie popiersia, musiał wyraźnie czuć: oto jeden z rzymskich cesarzy. Warto zauważyć, że Adolf Hitler do samego końca darzył Mussoliniego ogromnym szacunkiem. Pierwsze lata na linii Rzym-Berlin nie zwiastowały jednak sojuszu, który połączy oba państwa. W swoich przemowach Mussolini potrafił wprost atakować Rzeszę i podważać jej potencjał kulturalny. W Bari miał wykrzyczeć do zgromadzonych: możemy ze szczerą pogardą potraktować pewne nauki płynące do nas z drugiej strony Alp. Od narodu, który w czasach, gdy Rzym miał Cezara, Wergiliusza i Augusta, nie znał sztuki pisania. Tymczasem uwaga Mussoliniego i włoskich faszystów zaczęła się skupiać nie na Europie, lecz na Afryce, a mówiąc konkretnie na Abysynii, czyli dzisiejszej Etiopii, która pozostawała jednym z nielicznych, niezależnych państw na kontynencie afrykańskim. Ten biedny, choć posiadający wielowiekowe tradycje państwowe i silne związki z chrześcijaństwem kraj, już wcześniej stał się dla Włoch źródłem narodowego upokorzenia. W 1896 roku armia włoska poniosła bowiem dotkliwą klęskę w bitwie pod Adułą, gdzie wojska etiopskie cesarza Menelika II rozbiły siły kolonialne Królestwa Włoch. Było to wydarzenie bezprecedensowe w skali epoki kolonialnej, kiedy to państwo afrykańskie pokonało europejskie mocarstwo. Porażka była bardzo gorzka i przez dekady kojarzyła się jako narodowa kompromitacja. Mussolini postanowił wykorzystać tę historię do celów propagandowych. Podbój Abysynii miał nie tylko pomścić dawną klęskę, lecz także uczynić z Włoch pełnoprawne imperium kolonialne, na wzór Wielkiej Brytanii czy Francji. Faszystowska propaganda przedstawiała planowaną wojnę jako dziejową misję cywilizacyjną oraz dowód odradzającej się potęgi Italii. Pretekstem do rozpoczęcia konfliktu stał się incydent graniczny w oazie Walwal w 1934 roku, gdzie doszło do starć między wojskami włoskimi a etiopskimi. Mussolini postanowił to wykorzystać, a 3 października 1935 roku wojska włoskie wkroczyły na tereny Etiopii, rozpoczynając tym samym pełnoskalową agresję. Mimo ogromnej przewagi technologicznej Włochów wojna nie przebiegała tak szybko, jak zakładano. Etiopczycy dysponowali słabiej uzbrojoną armią, lecz stawiali zacięty opór. W odpowiedzi włoskie dowództwo sięgnęło po brutalne metody, w tym użycie gazów bojowych, przede wszystkim iperytu, przeciw żołnierzom i ludności cywilnej. Było to pogwałcenie prawa międzynarodowego i wywołało w pełni uzasadnione oburzenie części opinii światowej. Sam konflikt okazał się również bardzo ważnym testem dla Ligi Narodów, która oficjalnie potępiła działania Włoch, nałożyła nawet sankcje gospodarcze na państwo, jednakże okazały się one bezskuteczne. Brak zdecydowanej reakcji mocarstw zachodnich obnażył słabość systemu międzynarodowego stworzonego po 1918 roku. 5 maja 1936 roku wojska włoskie zajęły Addis Abebę, a 4 dni później, 9 maja, Mussolini ogłosił z balkonu Palazzo Venezia w Rzymie powstanie Imperium Włoskiego.
Przemówienie wygłoszono przed ogromnym tłumem zgromadzonym w centrum miasta. Choć podawane liczby uczestników, często sięgające 200 000 osób, mają charakter szacunkowy i propagandowy. Król Włoch Wiktor Emanuel III otrzymał wówczas tytuł cesarza Etiopii. Mussolini nie przyjął co prawda żadnych tytułów arystokratycznych związanych z nowymi nabytkami, ale bardzo szybko zaczęto go nazywać mianem Fondatore del Impero, co oczywiście miało podkreślać jego zaangażowanie w odbudowę imperialnych ambicji państwa włoskiego. Cesarz Haile Selassie udał się natomiast na emigrację i w czerwcu 1936 roku wygłosił słynne przemówienie przed Ligą Narodów, ostrzegając świat przed agresywną polityką państw totalitarnych. W trakcie przemówienia włoscy dziennikarze starali się zagłuszyć te słowa głośnym buczeniem. Abisynię połączono ostatecznie z Somalią i Erytreą, tworząc tym samym włoską Afrykę Wschodnią. Koniec wojny nie ukrócił cierpień, a włoscy namiestnicy rządzili w Afryce silną i brutalną ręką. Choć zwycięstwo wywołało we Włoszech falę entuzjazmu, to w rzeczywistości miało dalekosiężne konsekwencje i przy okazji bardzo negatywne. Przede wszystkim skłóciło Italię z Wielką Brytanią i Francją, a tym samym pchnęło Mussoliniego w objęcia Adolfa Hitlera. Bardzo szybko okazało się zresztą, że faszystowskie Włochy i nazistowskie Niemcy mają ze sobą dużo więcej wspólnego, aniżeli mogłoby się na początku wydawać. W tym samym czasie zarówno Włochy, jak i Niemcy zaangażowały się w hiszpańską wojnę domową po stronie generała Francesco Franco, która rozpoczęła się 17 lipca 1936 roku. Początkowo Mussolini nie widział żadnego sensu w interwencji, nie czuł również silnych więzi z hiszpańskimi nacjonalistami. Podobieństwa między nimi a faszystami były powierzchowne. Włoscy faszyści byli w gruncie rzeczy bardzo antykatoliccy i skierowani bardziej ku potrzebom zwykłego, prostego ludu, podczas gdy generał Franco i jego poplecznicy byli ultrakatolikami, zwolennikami starego systemu. Nie powinno zatem dziwić, że Benito Mussolini początkowo nawet nie myślał o tym, aby udzielać jakiegokolwiek wsparcia nacjonalistom, szczególnie, że rządy Republiki Hiszpanii nie stanowiły w zasadzie żadnego zagrożenia dla faszystowskich Włoch. Ostatecznie jednak Duce nie tyle pod presją Berlina, co w obawie przed pozostaniem w tyle za swoim młodszym kuzynem zmienił zdanie, a konflikt ten stał się praktycznym polem współpracy między obiema dyktaturami. Włoskie i niemieckie oddziały wspólnie wspierały nacjonalistów przeciwko Republice, wspieranej z kolei przez Związek Sowiecki. 1 listopada 1936 roku Benito Mussolini wygłosił przemówienie w Mediolanie, w którym ogłosił powstanie osi Rzym-Berlin, co zapoczątkowało zupełnie nowy etap relacji między Włochami a Niemcami. 18 listopada Rzym zadeklarował oficjalne poparcie dla nacjonalistów, a Włochy wysłały do Hiszpanii duże siły ekspedycyjne Corpo Truppe Volontarie, które w rzeczywistości były regularnymi oddziałami armii włoskiej, choć propagandowo określano je mianem ochotników, co tak dobrze znamy niestety ze współczesnych nam czasów. Ich liczebność w szczytowym momencie sięgała nawet 80 000 żołnierzy. Oprócz tego dostarczano znaczące ilości sprzętu: czołgi, artylerię, samoloty oraz broń strzelecką. Włoskie lotnictwo odegrało szczególną rolę. Bombardowania takich miast jak Alicante czy Barcelona odbiły się szerokim echem w ówczesnej opinii międzynarodowej. Współpraca między Niemcami a Włochami stawała się coraz silniejsza. Oba państwa bardzo chętnie sprawdzały sprawność swoich oddziałów oraz testowały nowe metody walki. Jak reagowali na to zwykli Włosi? Niezwykle krytycznie. O ile ceniono wszelkie inicjatywy wewnątrz państwa, o tyle interwencja w Hiszpanii wydawała się kompletnie niezrozumiała. Dyplomatyczne wsparcie dla nacjonalistów mieściłoby się jeszcze w pewnych granicach, jednakże realizowanie agresywnych ataków było nie do zaakceptowania. Włosi nie pragnęli wojny, tylko spokoju, a tego Duce dawał im coraz mniej. Ochotnicy, o których wcześniej wspomniałem, pochodzili przede wszystkim z południowych regionów Włoch. Do zaciągu, do werbunku zmusiła ich przede wszystkim bieda, co jeszcze jesteśmy w stanie jakoś zrozumieć. Jednakże rosnące żniwo, rosnąca liczba ofiar w trakcie wojny domowej Hiszpanii spowodowała, że rodziny na południu były pozbawione swoich tradycyjnych żywicieli, a tym samym ulegały coraz większej pauperyzacji. Konflikt na Półwyspie Iberyjskim jako pierwszy w okresie międzywojennym zburzył względny spokój Europy swoimi zbrodniami na ludności cywilnej, choć obie strony konfliktu dopuszczały się potwornych czynów. To dość zgodnie przyjmuje się, że to właśnie nacjonaliści wspierani przez Włochy odgrywali w nich istotną rolę. Ponadto konflikt przeciągał się i przez długie miesiące. Trudno było wskazać jego faworyta.
Jeśli chodzi o wartość bojową Włochów, to podobnie jak w Abisynii pozostawiała ona wiele do życzenia. Podczas jednej z bitew w marcu 1937 roku, gdy siły generała Franco zostały rozgromione przez siły republikańskie, to pierwsze do panicznej ucieczki rzuciły się właśnie oddziały włoskie. Wojna w Hiszpanii miała mieć zatem dla Mussoliniego wymiar prestiżowy, a okazała się plamą na wizerunku. Liczył on na szybkie zwycięstwo i utworzenie w Hiszpanii państwa sojuszniczego, które wzmocniłoby pozycję Włoch w basenie Morza Śródziemnego. W praktyce jednak konflikt okazał się kosztowny i długotrwały, obciążając włoski budżet oraz sprzęt wojskowy. Ponadto spór z lewicowymi republikanami ożywił konflikt z rodzimymi socjalistami i komunistami. Mussolini zaczął popełniać błędy, które miały go słono kosztować. Ostatecznie, mimo dużego zaangażowania, oddziały włoskie odegrały raczej nikłą rolę w zwycięstwie sił generała Franco. Była to przede wszystkim zasługa zaangażowania strony niemieckiej, jednakże sama wojna domowa w Hiszpanii niewątpliwie zbliżyła do siebie faszystowskie Włochy i nazistowskie Niemcy i podniosła ten sojusz na zupełnie wyższy poziom. Mimo zacieśniającej się współpracy, relacje nadal nie były całkowicie partnerskie. Mussolini długo uważał się za starszego i bardziej doświadczonego przywódcę ruchu faszystowskiego. Natomiast Hitler wciąż traktował włoskiego dyktatora jako polityczny wzór. Z czasem jednak układ sił zaczął się zmieniać. Dynamiczny rozwój militarny i gospodarczy Rzeszy sprawiał, że Niemcy coraz wyraźniej dominowały nad słabszym gospodarczo sojusznikiem. Zauważalne stało się to podczas kolejnego spotkania między dyktatorami, które zorganizowano w dniach 25 do 29 września 1937 roku w Berlinie. Hitler chciał przede wszystkim zaimponować Mussoliniemu, wzbudzając w rzeczywistości u Il Duce strach, co odegrało jeszcze większą rolę. Otóż Mussolini zdał sobie sprawę z tego, że jego północny sąsiad staje się coraz silniejszy, wyrasta na europejską potęgę, z którą, co tu dużo mówić, należy się liczyć. Następstwem tego spotkania było przystąpienie Włoch do paktu antykominternowskiego 6 listopada 1937 roku, który od kilkunastu miesięcy tworzyły Niemcy i Japonia. Miesiąc później Włochy wystąpiły z Ligi Narodów, wchodząc dokładnie na tę drogę, którą kroczył Hitler, stając się zresztą coraz bardziej uległe wobec wodza III Rzeszy. Wyjątkowo zauważalne stało się to w kontekście Austrii, gdy w 1934 roku doszło do zamordowania Engelberta Dollfussa. To Mussolini stał na straży austriackiej niepodległości i wysłał nawet włoskie oddziały na przełęcz Brenner, które miały ewentualnie interweniować po stronie austriackiej. Jednak po izolacji Włoch po wojnie etiopskiej stanowisko Rzymu stopniowo łagodniało, gdy w marcu 1938 roku Hitler dokonał Anschlussu Austrii. Mussolini nie podjął się już żadnych działań przeciwko Niemcom, co było wyraźnym sygnałem zmiany układu sił w ówczesnej Europie. 3 miesiące później, od 3 do 9 maja 1938 roku, miało miejsce kolejne spotkanie między dyktatorami, które zorganizowano w Rzymie. Mimo zauważalnych różnic, dyktatorzy traktowali się z dużą sympatią. I tym razem nie zabrakło jednak pewnych napięć. Hitler z dużą pogardą podszedł do włoskiej rodziny królewskiej, która odpłaciła mu się zresztą tym samym, a papież Pius XI, mimo ugody z faszystami, zamknął Watykan, opuścił Rzym i udał się do swojej rezydencji w Castel Gandolfo. Sam Mussolini postanowił się zrewanżować i zorganizował olśniewającą paradę wojsk włoskich. Na uwagę zasługuje fakt, że żołnierzom włoskim nakazano maszerować tym charakterystycznym krokiem, znanym z kronik niemieckich, z wyprostowaną nogą. Propagandowo określono go mianem rzymskiego kroku, jednak z racji niskiego wzrostu części włoskich żołnierzy nie robił on tak imponującego wrażenia jak w przypadku formacji północnego sąsiada. Prześmiewczy Włosi bardzo szybko zaczęli zresztą określać go mianem Il Passo d'Oca, czyli gęsiego kroku. Kolejnym krokiem uzależniającym Włochy od Niemiec było wprowadzenie przez te pierwsze przepisów antysemickich. Oczywiście ta polityka nawet w połowie nigdy nie była tak restrykcyjna jak w III Rzeszy, co oczywiście nie przeszkodziło w traktowaniu jej przez zwykłych, prostych Włochów jako alogicznej, ahistorycznej i po prostu kuriozalnej. W ówczesnej prasie, niewątpliwie inspirowanej przez Il Duce, zaczęły pojawiać się artykuły sugerujące istnienie czysto włoskiej rasy oraz przekonujące, że Włosi są Aryjczykami. Była to propaganda nieskuteczna i nielogiczna, szczególnie na terenie Półwyspu Apenińskiego, który przez wieki, żeby nie powiedzieć tysiąclecia, był areną mieszania się rozmaitych grup narodowościowych oraz wyznaniowych. Jakie były przyczyny tego zwrotu? Czasem tłumaczono go presją ze strony żydowskich finansjeri lub chęcią ochrony włoskiej tożsamości w Abisynii. Jednak w rzeczywistości Mussolini chciał przede wszystkim zbliżyć się politycznie do Berlina i dostosować część swojej polityki
do oczekiwań Rzeszy. Efekty okazały się jednak dalekie od zamierzonych. O ile Niemcy faktycznie mogli być zadowoleni z kroków, które podjął Benito Mussolini, o tyle sami Włosi nie bardzo rozumieli, jak mają teraz postrzegać wroga uliczącej niespełna 50 000 społeczności żydowskiej zamieszkującej Italię. Rasowy zwrot potępił również papież Pius XI, a wraz z nim znaczna część włoskiego duchowieństwa. Zachwianą wiarą w Mussoliniego dość szybko poprawił jednak sukces sportowy. W 1938 roku Włosi ponownie sięgnęli po Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Tymczasem Hitler kontynuował swoje dyplomatyczne podboje w Europie. Po Austrii przyszła kolej na Czechosłowację, a dokładniej znajdujący się w jej granicach kraj sudecki. Kryzys wokół tego regionu doprowadził do zwołania konferencji monachijskiej we wrześniu 1938 roku, podczas której przywódcy Wielkiej Brytanii i Francji postanowili uczynić z Mussoliniego swoistego arbitra w sporze między Niemcami a Czechosłowacją. Mussolini odegrał podczas konferencji monachijskiej znacznie mniejszą rolę, aniżeli chciała to przedstawić włoska propaganda. W praktyce nie był niezależnym mediatorem, tylko politykiem współpracującym z Adolfem Hitlerem i w pełni akceptującym niemieckie żądania względem Czechosłowacji. Po powrocie z Niemiec polityka rasowa wymierzona w Żydów zaczęła przybierać formę obowiązującego prawa. 17 listopada 1938 roku król podpisał tzw. leggi razziali, czyli ustawy rasowe, które zakazywały małżeństw mieszanych oraz znacząco ograniczały prawa Żydów we Włoszech, utrudniając im funkcjonowanie w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Kilka miesięcy później Benito Mussolini utracił status potężnego mediatora. Oto w marcu 1939 roku Hitler łamie postanowienia z Monachium i atakuje Czechosłowację. Nie konsultuje oczywiście swoich kroków z Il Duce, co jest dla niego niezwykle upokarzające. Benito potrzebuje sukcesu, Benito potrzebuje pokazać, że Włochy są potężne, a on sam jest niezależnym władcą. Tym samym postanowiono zaatakować słabiutką Albanię. Albania już od lat 20. pozostawała silnie uzależniona gospodarczo i politycznie od Włoch. Rzym inwestował w albańską infrastrukturę, kredytował państwo oraz stopniowo zwiększał swoje wpływy nad Adriatykiem. Formalnie Albania była niezależnym krajem rządzonym przez króla Zoga I, jednak w praktyce jej pozycja wobec Italii była bardzo słaba. 7 kwietnia 1939 roku wojska włoskie rozpoczęły desant na Albanię. Atak nastąpił równocześnie w kilku portach, m.in. w Durrës, Florze i Sarandzie. Albańska armia była niewielka, słabo wyposażona i niezdolna do długotrwałego oporu. Mimo lokalnych prób obrony, Włosi bardzo szybko zdobyli kluczowe miasta. Król Zog I udał się wraz ze swoją rodziną na emigrację. Państwo znalazło się pod pełną kontrolą Włoch. 12 kwietnia 1939 roku albański parlament oficjalnie przekazał koronę królowi Wiktorowi Emanuelowi III. Albania stała się włoskim protektoratem. Dla Mussoliniego była to demonstracja siły i próba dorównania Hitlerowi. Sukces militarny okazał się jednak głównie propagandowy. Albania była państwem małym i słabym, a operacja nie wymagała dużego wysiłku wojskowego i nie była tak naprawdę żadnym wielkim osiągnięciem. Do kolejnego zacieśnienia relacji doszło 22 maja 1939 roku. Tego dnia podpisano Patto d'Acciaio, czyli pakt stalowy, który gwarantował wzajemną pomoc na wypadek wojny. W rzeczywistości jednak jeszcze bardziej uzależniał Włochy od III Rzeszy. Sam włoski dyktator zakładał jednak, że wojna wybuchnie dopiero za kilka lat. Tymczasem już we wrześniu 1939 roku Europa pogrążyła się w konflikcie, który ostatecznie okazał się zgubą dla włoskiego faszyzmu i jego przywódcy. O tym, jak wyglądały dalsze losy Benito Mussoliniego, opowiemy Państwu w ostatniej części materiału. A póki co bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Emilia Cieśluk, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Małgosia Drązikowska, Julie Clark, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Michael Fendryś, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Piotr Kośmider, Hubert Walas i Łukasz Papież. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.